Po pierwsze, formułowałem i formułuję pewne propozycje w toku debaty publicznej w artykułach o charakterze publicystycznym, a nie naukowym. A w związku z tym czuję się zwolniony do pewnego stopnia z obowiązku naukowej precyzji sformułowań, z czego oczywiście nie należy wywodzić, iż postuluję brak odpowiedzialności za słowo, co mi zresztą słusznie zarzucono, tylko tu też jest kontekst istotny. Ja w tym artykule pisałem, powołując konkretne przykłady urzędników państwowych, osób publicznych. Pisałem o słowach wojewody lubelskiego, pisałem o słowach eurokomisarza i ministra rolnictwa. Publicysta, ktoś tak jak ja zainteresowany debatą, sytuuje się na nieco innym poziomie. Ta różnica, czy ta dystynkcja w moim odczuciu powinna być zauważona. I trzeci wreszcie element, który zawsze podkreślam. Otóż ja w gruncie rzeczy nie przywiązuję się do pewnego desygnatu pojęciowego, który kryje się za sformułowaniem federacja. Zresztą używam też, mówię też o wspólnocie na wzór brytyjskiego Commonwealthu. Ale generalnie w moim odczuciu istotny jest pewien problem, istotna jest debata publiczna, jak rozwiązać ten problem. Tym problemem jest model relacji polsko-ukraińskich w przyszłości i wszystkie wyzwania, które się z tym wiążą. Wcale nie uważam, żebym miał rację. Widzę ryzyka, widzę różne z tym związane problemy. I w gruncie rzeczy ten model docelowy jest dzisiaj nam nieznany. Więc w tym sensie może powstać nowa jakość, którą za lat kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt historycy ustroju być może zakwalifikują do jakiejś nowej formuły federacyjnej, a być może w ogóle wymyślą inne rozwiązania. Ja w ogóle jak zacząłem o tym pisać, powoływałem się choćby na przykład Unii Europejskiej, która była projektowana jako znacznie mniej ambitny projekt, niźli ona jest nią dzisiaj. Ale tu nie chodzi o to, żeby podporządkować życie definicjom, które dzisiaj możemy zbudować, tylko żeby szukać rozwiązania pewnych rysujących się i już istniejących problemów. I w moim odczuciu to jest znacznie w ogóle ważniejsze. Szukanie odpowiedzi na to, jak te relacje mają się układać, do czego dążymy, gdzie widzimy zagrożenia, co musimy przedsięwziąć jako społeczność polityczna, jakim jest naród polski, jak się sami też musimy zmienić, jak musimy zmienić nasze państwo, bo te wszystkie obszary są, w moim odczuciu, będą poddawane próbom, nawet jeśli tego nie dostrzegamy. Więc też używałem w naszej rozmowie w gruncie rzeczy takiego porównania do tej słynnej definicji Bernsteina, niemieckiego socjaldemokraty, że w gruncie rzeczy ruch jest wszystkim, a cel niczym. A w związku z tym chodzi o to, żebyśmy w sposób świadomy podążali w pewnym kierunku. A ja rozumiem przez to, żebyśmy zbudowali, w sensie jako państwo, pewną strategię działania. Strategii działania państwa, moim zdaniem, nie zbuduje się, jeśli to nie zostanie poprzedzone debatą publiczną. A do czego prowadzi brak strategii? Wydaje mi się, że już to zaczynamy dostrzegać, choćby na przykładzie tego kryzysu z ukraińskim zbożem, ale nie wyłącznie. To dominacja pewnego doraźnego podejścia, a nie myślenia strategicznego, tak ja to oceniam, jest potencjalnie groźna, jeśli chodzi o naszą przyszłość. Wydaje mi się, że nie na tym polega główny problem, przed którym dzisiaj stoimy jako wspólnota polityczna. Wydaje mi się, że głównym problemem jest to, że my podejmujemy pewne działania, czy władze podejmują pewne działania, nie definiując celów strategicznych. Ta różnica między moim pierwszym artykułem i tym, co powiedziałem u Igora, ona wynika z faktu, że w tym pierwszym artykule, gdzie napisałem o koncepcji federacyjnej, wychodziłem z założenia, iż to jest zapewne jeden z kilku
modeli rozwiązania tych problemów o charakterze strategicznym, związanych z wojną, z zakończeniem wojny, z ładem bezpieczeństwa w naszym regionie, który może być rozwiązaniem konkretnych kwestii. Jakich kwestii, to mogę zaraz powiedzieć. Natomiast w tym drugim wywiadzie, czy w drugiej rozmowie, kiedy znów do tego wróciłem, to byłoby dobrze, żebyśmy pamiętali, że ona się odbyła, ta rozmowa, po wizycie prezydenta Zełenskiego. Ja, mówiąc o pewnym ruchu federacyjnym, już tym razem opisywałem, moim zdaniem, realizowaną politykę władz. To są dwie dość zasadniczo istotne kwestie. Ja uważam, iż władza, realizując politykę zbliżenia z Ukrainą, ale jednocześnie unikając dyskusji na temat pewnego modelu docelowego, po pierwsze ryzykuje, iż to właśnie jej działania nie będą działaniami zrozumiałymi. Po drugie, ryzykuje, iż będą nami rządziły pewne doraźne interesy. To bardzo dobrze było widać w kwestii właśnie zboża ukraińskiego i nadal, wydaje mi się, jest to wygodne, dlatego że polityka państwowa zakłada pewną hierarchię celów i też hierarchię interesów. Nie osiągniemy wszystkiego w tym samym czasie. Musimy z pewnych rzeczy rezygnować albo na niektóre obszary kłaść większy nacisk. A ja mam wrażenie, tak jak obserwuję debaty w Polsce, że my ideę dobrej współpracy rozumiemy w kategoriach, że ta dobra współpraca będzie oznaczała, iż to teraz my wszystkie nasze interesy i kontrowersje, które przecież mają miejsce z Ukrainą, rozwiążemy po naszej myśli. Rozwiążemy po naszej myśli kwestię zboża, rozwiążemy po naszej myśli kwestię wołyńską, wszystkie kwestie upamiętnień Polaków na Ukrainie. Będziemy korzystać na odbudowie Ukrainy, będziemy korzystać też na pewnym przesunięciu inwestycyjnym firm ukraińskich do Polski. To jest w moim odczuciu wizja sielankowa, tylko że nieprawdziwa. Znaczy nastąpi w pewnym momencie zderzenie realnych interesów, różnych nieraz i nieraz konfliktowych, z takim oczekiwaniem, że z racji naszego zaangażowania we wsparcie Ukrainy wszystkie problemy powinny być automatycznie i to jeszcze najlepiej po naszej myśli rozwiązane. Ja uważam fakt tego zderzenia za potencjalnie groźny, dlatego że to uruchamia pewne polityki po prostu doraźne, które będą działały przeciwko temu zbliżeniu. Można zbliżenie polsko-ukraińskie planować i organizować, jeżeli ludzie mają świadomość pewnego pola wyboru. Z niektórych rzeczy trzeba będzie zrezygnować, na niektóre być może trzeba będzie kłaść większy nacisk, ale nie uda się wszystkiego naraz. I w tym sensie, w moim odczuciu, pewna debata jest nam niezbędna, dlatego że ja uważam, iż prowadząc dalej taką politykę, jak prowadzimy wobec Ukrainy i wobec wspierania Ukrainy, możemy znaleźć się za jakiś czas na poziomie starcia interesów i odwrócenia się istotnej części polskiej opinii publicznej od samej idei zbliżenia polsko-ukraińskiego. Dlatego, że te różnice interesów będą się nawarstwiały. Ja uważam, być może naiwnie, że żeby to przełamywać, potrzebna jest uczciwa debata. Potrzebna jest przedstawienie sytuacji, potrzebna jest wiedza, potrzebna jest też odpowiedź na pytanie, co my możemy lepiej robić, a nie tylko co druga strona powinna z wdzięczności robić i tak dalej. To jest pewien proces budowania świadomości partnera, znaczy tego, jakie on ma ograniczenia, jakie tam są wyzwania, ale też i świadomości tego, co my powinniśmy zrobić. W tym sensie debata, moim zdaniem, jest kluczowa. Natomiast, taka jest moja ocena, my mamy dzisiaj ze sloganem do czynienia. Znaczy mówi się o konieczności współpracy i wykonuje się pewne działania. Ja uważam, że generalnie w dobrym kierunku. Tylko problem polega na tym, że ja nie jestem przekonany, boję się tego,
czy ludzie rzeczywiście jakby mają świadomość, że my idziemy już w tym kierunku, o którym ja mówiłem jako pewnym kierunku w gruncie rzeczy federacyjnym. Bo jeżeli przyjąć, i tu już ostatnie zdanie, że Ukraina znajdzie się w Unii Europejskiej i znajdzie się w NATO, nie wiemy kiedy, no to w gruncie rzeczy będziemy tworzyli taki obszar sfederalizowany, bo też trzeba uczciwie powiedzieć, w którą stronę idzie Unia Europejska. To jest drugi problem. Problem polegający na tym, że dlatego o tym mówię, że rząd obecny utrzymuje retorykę inną niż realną politykę realizuje, jeśli chodzi o Unię Europejską. Bo jeśli chodzi o politykę wobec Unii Europejskiej, to rząd Morawieckiego realizuje politykę na rzecz zwiększenia stopnia integracji Unii Europejskiej w szeregu decyzjach, które podejmuje. Natomiast retorycznie uprawia retorykę, że oczekuje zupełnie innego kształtu Unii Europejskiej. Te dwa obszary się nam rozjeżdżają niestety. Jeżeli to samo nastąpi w przypadku Ukrainy, no to wtedy będziemy jako wspólnota polityczna w bardzo poważnym, uważam, kryzysie myślenia. Zacznijmy od kwestii zboża, bo ona jest ważna nie dlatego, że to jest konflikt czy spór pewien między Polską a Ukrainą, bo ona też pokazuje, jaka jest istota tego o czym mówimy. Znaczy, po pierwsze, to, że ukraińskie rolnictwo, zwłaszcza w produkcji tak zwanych commodities, czyli tych takich jak ziarno zbóż czy roślin oleistych, jest bardziej konkurencyjne i zawsze będzie bardziej konkurencyjne, to nie było żadną tajemnicą. Ja sam pisałem o tym duży raport dla Warsaw Enterprise Institute w 2021 roku. To nie jest żadne odkrycie dla każdego, kto się zajmuje rolnictwem, dlatego że tam są większe areały, większa produktywność ziemi, nawet zważywszy na to, że na Ukrainie do tej pory stosowano gdzieś około połowę nawozów w dawkach na hektar niż w Polsce i znacznie mniej środków ochrony roślin. No, ta produktywność potencjalna ukraińskiego rolnictwa jest znakomicie większa. Po drugie, tam są olbrzymie gospodarstwa. 30 największych gospodarstw, holdingów rolniczych kontroluje bez mała 10 milionów hektarów ziemi. W Polsce całość ziemi rolnej pod uprawami roślinnymi to jest 10,5 miliona. To pokazuje tę różnicę. O tym mówiłem, nie ma co do tego wracać. Ceny commodities referują się do rynków globalnych. Nie referują się do rynku lokalnego. A w związku z tym myślenie, że polski rząd jest w stanie sterować tymi cenami tak, żeby one zadowalały polskich rolników, jest w moim odczuciu ich oszukiwaniem tychże rolników. Po drugie, i na to trzeba zwrócić uwagę, ja miałem w piątek spotkanie organizowane przez Wielkopolską Izbę Gospodarczą. Tam byli przedsiębiorcy, którzy między innymi zajmowali się handlem zbożem właśnie z Ukrainą. I co mi oni powiedzieli? Otóż to, że taka ilość zboża technicznego wpłynęła na polski rynek, było pochodną stanowiska polskiej administracji celnej. Dlatego, że nasza administracja celna i fitosanitarna nie była dostosowana, nie miała po prostu takich możliwości, bo do tego potrzebne są kadry i laboratoria, żeby przy takim dużym napływie zboża być w stanie ocenić, badając ją, czy to jest zboże paszowe, spożywcze czy inne. A w związku z tym, żeby przyspieszyć odprawianie, oni sami doradzali importerom klasyfikowanie tych partii zboża, które wjeżdżało właśnie jako zboże techniczne. Co notabene już po dotarciu na miejsce można było też to badać i przeklasyfikowywać, ale tego już nikt nie robił. W związku z tym tu jest pewien problem związany z faktem, że po pierwsze było wiadomo, iż to zboże wejdzie na polski rynek. Nawet bez wojny było wiadomo, że ono wejdzie. No to trzeba było przygotować pewną strategię, nazwijmy to administracyjną, związaną również z ochroną polskiego rynku. Tego się nie zrobi w jeden dzień. Trzeba byłoby też przygotować pewną strategię komunikacyjną związaną z
z rozmową z producentami. No i oczywiście pewne narzędzia związane z ochroną też ich interesów, które są zagrożone. To jest jasne. A co robią nasze władze? No jeszcze jesienią ubiegłego roku eurokomisarz Wojciechowski, notabene przecież odpowiadający za rolnictwo w polskim Sejmie, mówił, że Unia Europejska wprowadzi ograniczenia, jeśli chodzi o import zboża z Ukrainy, właśnie po to, żeby chronić lokalne rynki. A w lutym pojechał razem z Ursulą von der Leyen do Kijowa i tam cała komisja obwieściła, że jakby przedłuża okres zwolnienia z cła. No tak się nie da uprawiać polityki. Polityka w niektórych obszarach musi mieć charakter strategiczny. Trzeba wiedzieć, w którą stronę dążymy. Trzeba wiedzieć, gdzie nastąpi kolizja interesów. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować. A ja mam wrażenie, że nasi rządzący, nie różnicuje tutaj obozów politycznych, mają horyzont planowania tygodniowy, a co najwyżej miesięczny. Mówią audytorium, z którym się spotykają, to, co ich zdaniem to audytorium chce usłyszeć i w gruncie rzeczy żadnej strategii nie realizują. To doskonale moim zdaniem widać na przykładzie ukraińskiego zboża. Różnica jest tylko jedna zasadnicza. Znaczy w sporej części sami sobie wykreowaliśmy problem, wiedzieliśmy, że on nastąpi. No przecież to nie trzeba być jakimś mędrcem. Ale po drugie, na co też warto zwrócić uwagę, że Polska podjęła pewne działania, moim zdaniem w ogóle przeskalowane, bo na przykład Słowacja zamknęła swój rynek, ale tranzyt zostawiła. Ale nawet nie zwracając na to uwagę, to warto jednak powiedzieć, że za Polską poszły inne kraje. Słowacja, Węgry, Rumunia i bodajże Bułgaria. Ja dobrze pamiętam, 5 państw wprowadziło ograniczenia, ale Polska była w tym sensie pierwsza. To pokazuje też to nowe zjawisko, które w czasie wojny jest coraz silniejsze, że Polska zaczyna być postrzegana jako pewne państwo, może nie tyle liderujące, no ale mające swój ciężar gatunkowy w regionie. I jak my będziemy uprawiać złą politykę, pozbawioną pewnej wizji strategicznej, nieplanowaną, bez odpowiednio wcześniejszego budowania narzędzi tej polityki, to niestety może mieć to również charakter regionalny, a to już jest wtedy znacznie gorsze. I ostatnie zdanie. Oczywiście, że wszyscy mówimy, przecież nie uczestniczymy w pierwszej debacie, o tym, że polska polityka powinna być aktywniejszą polityką. Rozmawialiśmy w 2020 roku na przykład o polityce wobec Białorusi. Mamy rok 2023. Problem polega na tym, że poza naszym mówieniem w tej sferze realnej niewiele się zmienia. I to jest jakby duży, tak ja to oceniam, duży problem. Ja uważam, może błędnie, może naiwnie, że ludzie, którzy się wypowiadają publicznie, mogą w gruncie rzeczy tylko w jeden sposób starać się wpłynąć na tych, którzy podejmują decyzje, czyli rządzących. No oczywiście poza głosowaniem, bo każdy z nas jest obywatelem i może głosować. To znaczy możemy budować pewną presję opinii publicznej na rzecz pewnych rozwiązań i tu jest realny w moim odczuciu poziom wyboru. To znaczy albo budować tę presję, nawet ryzykując pewne przesterowanie retoryczne, albo tego nie robić, ale wtedy zwycięży bezruch, wtedy zwycięży brak polityki i wtedy za kolejne 5 lat będziemy mówić, że no niestety znowu się nie udało.